Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto góra lodowa. Zaczniemy od masy budyniowej. Tutaj będziemy potrzebowali 1 litra mleka, 3 budyni śmietankowych bez cukru, 200 g cukru, 1 opakowania cukru wanilinowego, 20 g mąki pszennej, tortowej, 4 żółtek jaj i 250 g masła lub margaryny. Do miski dajemy nasze żółtka i zaczynamy ubijać mikserem. Te żółtka muszą podwoić objętość. Także chwileczkę je miksujemy i jak zobaczymy, że jest już ich więcej, tak jak w naszym przypadku, dodajemy teraz cukier. Partiami lepiej będzie rozmieszać te składniki, połączyć ze sobą. Jak połączymy, to musimy się jeszcze chwilę przyłożyć, ponieważ te jajka muszą zmienić kolor na taki jaśniutki. W międzyczasie jeszcze dodajemy cukier wanilinowy. No i teraz te wszystkie 3 składniki mieszamy. Nasze żółtka będą w międzyczasie zmieniały kolor na taki jaśniutki, jak Państwo tu widzą. Jak już to się stanie, dodajemy mleko i znów musimy połączyć ze sobą składniki. Powolutku, dobrze, dokładnie, żeby nic tam nie zrobiły się jakieś grudki. Następnie dodajemy mąkę pszenną i znowu mieszamy składniki. A na koniec dodajemy budynię. No i znowu musimy wszystkie składniki ze sobą wymieszać. Taką miskę odstawiamy na chwileczkę. Teraz zajmujemy się drugą częścią tej masy budyniowej. Garnek stawiamy na gazie. Garnek musi mieć szerokie dno. Pamiętajmy o tym, to jest ważne. Wlewamy mleko i gotujemy. Do gotującego się mleka dodajemy naszą masę budyniową z jajkami i mieszamy. Tutaj będziemy musieli stać cały czas przy garnku i cały czas mieszać, ponieważ jest możliwość przypalenia się wszystkiego, więc żeby nam się to nie stało, mieszamy od początku do zagotowania. Mieszamy. Myśmy w międzyczasie zmienili narzędzie mieszania na trzepaczkę, ponieważ zaczęły nam się robić grudki. Państwo też mogą się zacząć robić. Ten budyń musi być taki jedwabisty, taki gładziutki, więc proszę uważać na te grudki. Budyń nam się już gotuje, zaczynają pojawiać się bąbelki pary wodnej. Ważne jest, żeby budyń się zagotował. Jak się zagotuje, wyłączamy gaz, a budyń przykrywamy folią spożywczą lub aluminiową, pomoże zapobiec to powstaniu korzuszka. Budyń musimy całkowicie wystudzić. Po wystudzeniu masa budyniowa zrobiła nam się twarda i taka ma być. Jeżeli będą mieli Państwo inną masę, nie twardą, nie zwartą, to znaczy, że po prostu ten budyń się nie ugotował poprawnie i ciasto nam nie wyjdzie. Szykujemy sobie następną miskę, do której dajemy masło lub margarynę. Powiem szczerze, w tym wypadku lepiej sprawdza się masło. I to masło lub margarynę ucieramy na puszystą masę. A jak już to się stanie, dodajemy partiami budyń, wcześniej ugotowany i wystudzony. Dodajemy, mieszamy. Im bardziej przyłożymy się do wymieszania obu składników, tym ta masa będzie bardziej taka puszysta, jedwabista. No nam to się już udało, odstawiamy mikser. I tak przygotowaną masę budyniową dzielimy na 2 części. Jedna musi mieć o 100 g więcej od drugiej. Kolej na składanie ciasta. Foremkę wykładamy papierem do pieczenia, a na spód wykładamy herbatniki kakaowe. Jak będzie potrzeba, to trzeba je dociąć, żeby wyłożyć całą podstawę foremki. Następnie wykładamy budyń, masę budyniową, tą większą część, tą o 100 g większą część. Starajmy się sobie to partiami rozłożyć. W ten sposób będzie nam łatwiej to rozprowadzić. I teraz łopatką. Najlepiej nie odrywać łopatki na początku od tej masy budyniowej, wtedy ona się będzie rozkładać, nie podnosząc herbatników. Powoli rozkładamy po całości.
Wyrównujemy. Wykładamy drugą partię herbatników kakaowych. Dopasowujemy do siebie. Docinamy i leciutko dociskamy. Teraz pora na drugą porcję masy budyniowej. Tą mniejszą, tą o 100 g mniejszą. Również rozkładamy porcjami. Łopatką rozkładamy po całości. Budyń sobie rozmarowaliśmy, teraz zabieramy się za nasze biszkopty, kroimy je na połówki i wtykamy na sztorc, tak jak Państwo widzą, w masę budyniową. Wciskamy je na tyle mocno, żeby dotknęły pod spodem herbatników. Jeden obok drugiego, właściwie to one się stykają boczkami, ale rzędy są w odstępie 1 cm. I tak powolutku całą foremkę. Pora na kolejny etap tego ciasta, czyli polewę. I tutaj będziemy potrzebowali 250 g mleka w proszku, 130 g cukru, 140 ml wody, 250 g masła lub margaryny oraz 1,5 łyżki kakao. Przygotowanie: bierzemy rondelek, wkładamy tam masło lub margarynę, roztapiamy, w międzyczasie dolewamy wodę. Jak jedno z drugim się połączy i roztopi, dodajemy cukier. Mieszamy, żeby połączyły się składniki ze sobą. I taką gorącą mieszaninę wlewamy do miski. A następnie dodajemy mleko w proszku i mikserem łączymy ze sobą składniki. Starajmy się to zrobić dosyć szybko, bo całość będzie zaraz nam gęstniała. Mieszamy, mieszamy, łączymy, mieszamy. Jak składniki się połączą, odkładamy mikser i dzielimy tak na oko tą masę na dwie części. Do jednej z nich dodajemy jeszcze kakao i łyżką mieszamy. Mieszamy, mieszamy, łączymy. I teraz będziemy tą polewą jeszcze ciepłą oblewać nasze ciasto. Jak Państwo tu widzą, ona zaczęła już gęstnieć nam ta polewa. Ale jakoś powolutku łyżką, spuszczając tą masę z łyżki, potrafiliśmy to tak ładnie sobie rozłożyć po tym naszym cieście. Najpierw polewa ciemna, teraz polewa jasna, w ten sam sposób. Nabieramy na łyżkę i z łyżki troszeczkę spuszczamy na ciasto. Ciasto wsadzamy do lodówki, najlepiej na 12 godzin, wtedy te herbatniki i biszkopty mają możliwość stania się takimi mięciutkimi. Z tak pięknym ciastem żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy i porady na kuchniamagdy.pl.